Jakieś 10, może 15 lat temu bardzo zapragnąłem mieć Jaguara. Mówię całkiem szczerze i nawet zaproponowałem to żonie, mówię, kupmy sobie używanego Jaguara, a wtedy moja żona powiedziała, wiesz co, ja bym jednak wolała sobie kupić futro. Ostatecznie doszliśmy do kompromisu, kupiliśmy palto i trzymaliśmy je w garażu. Ale dzisiaj naprawdę w tym garażu zaparkował kocur. Jaguar F-Type R. It means, że ma 575 koni i napęd AWD. Zaczynamy od najsmutniejszej wiadomości, takiej, że ten samochód w podstawowej wersji, czyli F-Type R z 5-litrowym silnikiem kosztuje, uwaga, 649 tysięcy złotych. Przecież za te pieniądze możecie mieć już nie tylko BMW ze znaczkiem M, nie tylko Mercedesa ze znaczkiem AMG, nie tylko Audi ze znaczkiem RS, ale możecie mieć już nawet Porsche 911. A tutaj wjeżdża szlachcic z Wielkiej Brytanii, wielki arystokrata i mówi mnie, dużo pieniędzy płaćcie, ja jestem lepszy niż oni. W czym jest lepszy? Ano w tym, że faktycznie, słuchajcie, Jaguar postanowił sobie i za punkt honoru postawił, że nadal będzie produkował silniki V8. I że tak zrobi maskę, żebym się jedną i otwierał ją ze złej strony. V8 Supercharged, czyli doładowana kompresorem, a nie jakąś zwykłą turbiną, co powoduje to, że ma bardzo charakterystyczny dźwięk, szczególnie w połączeniu z tym tłumikiem, który mamy z tyłu. Sami sobie posłuchajcie. I to pomimo tego, że w tym aucie już zainstalowano filtr GPF. To jest coś, za co wiele lat temu pokochaliśmy doładowane Jaguary i na szczęście tak nadal pozostało. Niestety cena była za to dosyć wysoka i to też tłumaczy tę kwotę, jaką trzeba zapłacić za ten samochód. Bo wyobraźcie sobie, że tylko za to auto Jaguar płaci 15 tysięcy euro kar Komisji Europejskiej za jeden egzemplarz. 15 tysięcy euro za przekroczenie norm emisji CO2. Ponieważ normalnie ten limit wynosi 95 gramów, w przypadku tego auta to prawie 250 gramów, za każdy gram to jest 95 euro. Jaguar i Land Rover obecnie mają najwyższe wskaźniki emisji CO2 na całym rynku, średnio ponad 200 i na razie nie myślą, żeby od razu coś z tym zrobić w tym momencie. Dają sobie jeszcze na to czas po to właśnie, żebyśmy oglądać mogli takie V8. Możecie mieć też ten silnik w wersji 450-konnej, wtedy macie napęd na tył. Tutaj z racji tej mocy i tych newtonometrów napęd przekazywany jest na przednią i na tylną oś. 3,7 sekundy do setki i maksymalnie 300 km na godzinę. Tutaj jest, słuchajcie, spoiler, który, uwaga, wysuwa się samoczynnie powyżej 120 km na godzinę. Można podnieść go też przyciskiem manualnie, natomiast powyżej prędkości 270 km na godzinę ten spoiler znowu się zamyka po to, żeby zminimalizować docisk na tylnej osi, bo normalnie przy takich prędkościach są tak duży, że mogą nie wytrzymać nie tylko opony, ale nawet amortyzatory. Podobnie było w Porsche Turbo S, które możecie sobie obejrzeć. Tutaj, tam też była taka aktywna aerodynamika i ten też spoiler w Turbo S ustawiał się inaczej powyżej pewnych prędkości, żeby zminimalizować ewentualność tego, że opona albo amortyzator mogą nie wytrzymać. Bardzo istotna w sportowym samochodzie jest też równowaga pomiędzy masą na przedniej osi, a masą na tylnej osi i też zadbano o to w tym wypadku, ponieważ tutaj na przykład macie akumulator, tutaj, co widać dobrze, ale nie tylko akumulator, bo nawet dla tych 5 kg więcej z tyłu, tutaj jest wlew płynu do spryskiwaczy. Co ciekawe, piękna jest ta rączka tutaj, zobaczcie, bardzo ładne są takie detale wykończenia, ona naprawdę ślicznie, taka brytyjska robota, bardzo dokładna, świetnie widać również śrubkę, jak chce się to zdjąć, potem można to sobie z powrotem tutaj włożyć. A co najlepsze, że ta rączka jest bezużyteczna w tym wypadku, ponieważ jest elektryczne zamykanie klapy, więc jak ciągniecie, to silniki elektryczne stawiają opór, a potem trzeba podnosić. Ciekawe, ile razy wytrzyma napęd, sprawdzimy. Więc nie wiem, po co jest ta rączka, ale spoiler działa i trzyma. A propos jeszcze brytyjskiej myśli technicznej i dokładności wykonania. Kunszt, jednak Brytoli nie zna umiaru. Ale na usprawiedliwienie musimy powiedzieć, jakaś spinka wypadła, ale na usprawiedliwienie musimy powiedzieć, że samochód nie miał łatwo, bo podobno przez ostatni miesiąc jeździł po Nürburgringu. I wrócił na kołach
co źle wcale o nim nie świadczy. Zobaczcie nawet na ten dyfuzor z tyłu. Faktycznie jest tam poprowadzony dosyć płasko, przynajmniej od wysokości tłumika, a tu zastosowano specjalną płetwę, która rzeczywiście, podobnie jak ten spoiler tutaj, ma zwiększać docisk i sprawiać, że auto tutaj z tyłu będzie troszkę bardziej przyssane do drogi. I te charakterystyczne rury wydechowe, zobaczcie, które są poprowadzone w górę, pod kątem. Przyznam szczerze, jak sobie staniecie z boku, jak popatrzycie na jego proporcje, na tę tylną oś przesuniętą daleko do tyłu, na to, że siedzicie prawie na tej tylnej osi, że ta maska jest długa i wchodzi pod nią V8, no prawie tak dobrze jak w mojej Suprze. Fajny dowód na to, że Brytyjczycy mają trochę w pompce obecne standardy. Każdy kombinuje tę kamerkę, gdzieś tutaj ukrywa, w jednym jest wysuwana, w drugim ma spryskiwacz, a oni, gdzie by tutaj, kurde, to oko Saurona przyczepić? A daj tutaj, zrobimy tak jak wiesz. Oczywiście to nie jest tak, że pokazujemy Wam starego F-Type'a z 2013 czy tam 2014 roku, bo wtedy debiutował. Tutaj mamy wersję po lifcie zeszłorocznym i poznać ją można bardzo łatwo na przykład po lampach, które tu już nie są okrągłe, a takie bardziej prostokątne. I tak samo teraz wyglądają przednie. W sensie już nie mają żadnych wcięć, wycięć i tak dalej, tylko taka inna. Tak czy siak. Skąd bierze się ta cena 650 000 złotych? Nie tylko z tych norm emisji spalin, ale także z tego, że do produkcji tego auta wykorzystuje się naprawdę niesamowitą technologię i o ile każdy robi, ponieważ tak jest najtaniej, auta ze stali, to tu wszystko to mamy aluminiowe. Każdy element nadwozia jest wykonany z aluminium. Żeby z aluminium wykonać maskę, która ma, zobaczcie ile przetłoczeń. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Żeby wykonać tyle przetłoczeń, trzeba było stworzyć specjalną prasę o nacisku, uwaga, 1000 ton. No więc jak pewnie sobie zdajecie sprawę, taka prasa tania nie jest i musiała się zwrócić przy produkcji F-Type'a, a nie produkuje się tego auta dużo, ponieważ tylko 4 do 5 tysięcy egzemplarzy rocznie. To dla porównania na przykład Rolls-Royce'ów robi się w tym momencie około 1000. No ale zawsze właściciele Jaguarów słynęli z tego, że podejmują mało racjonalne decyzje, natomiast po prostu mieli to najzwyczajniej w świecie w pompce, bo było ich na to stać. Coś jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest logo Jaguara z takim kotem, jego twarzą, z rozdziawioną paszczą i z otwartymi oczami. A już na kierownicy ten Jaguar jest Jaguarem skaczącym. Podobno ma to związek z tym, że tutaj na kierownicy nie mogło być Jaguara patrzącego Wam prosto w oczy, ponieważ w Azji jest taki przesąd, że patrzenie kotu w oczy przynosi nieszczęście. No to nie chciałbym faktycznie doznać nieszczęścia w takim samochodzie. Ale skoro już mamy drzwi otwarte, zobaczcie na to wykończenie i wykonanie tutaj. Ta pikowana skóra, na początku wydawało mi się, że tutaj te przerwy to jest prucie się, że po prostu znika nitka. Ona celowo jest tak zrobiona, żeby jeszcze większy był efekt taki 3D. Tutaj skórka, te plastiki tutaj są dosyć przyzwoite. Drażni mnie trochę to, jak można zrobić taką klamkę plastikową w takim samochodzie za 650 000. No to już nie lepiej, żeby była wykonana z takiego prawdziwego, szlachetnego aluminium czy tam stali. Ładne są na przykład te przełączniki takie typowe dla Jaguara, a znowu ten plastik tu, albo te ordynarne, takie hamowate wręcz przyciski do otwierania drzwi centralnego zamka najzwyczajniej w świecie drażnią. Takich elementów, które właśnie są drażniące, jest trochę więcej, bo o ile to wszystko bardzo ładnie tutaj wygląda, zobaczcie, co się będzie działo z tymi nawiewami, jak uruchomię na razie tylko akumulator bez silnika. Podnoszą się centralne kratki wentylacji i jak wyłączycie klimatyzację, one z powrotem się schowają. Kurde, no niby taka bzdeta, która wymagała zainstalowania dodatkowego silniczka elektrycznego tam, ale jest to coś innego. Podoba mi się ten kształt i znowu tak, tu są świetne materiały, pięknie uszyte ze skóry. Nic tutaj nie trzeszczy, nie tańczy. Bardzo ładne, dokładne przeszycia. Tu aluminium. Tutaj zobaczcie ten przycisk nawet otwierający schowek, jaki ładny. I jeszcze napisane Jaguar. O, a teraz coś Wam pokażę z tym schowkiem, skoro przy nim jesteście. Znaczy my jesteśmy. I już. Koniec. Jakieś 10 razy i mu wystarczy. Teraz musi odpocząć i po chwili znowu się otworzy.
A my w tym czasie sobie poopowiadamy o tych elementach mniej pasujących do całego wnętrza, bo o ile panel klimatyzacji jest bardzo intuicyjny, bardzo ładny, tu sobie pstrykacie i ustawiacie jak tak przekręcacie, to ustawiacie temperaturę. Jak klikniecie i zaczniecie kręcić w lewo, to wentylację foteli uruchamiacie, jak w prawo, to ogrzewanie foteli. Już się naprawiło? Jeszcze nie. Ale takie przyciski, znowu z tego takiego tandetnego plastiku, nawet ten do hamulca ręcznego, do wyłączania systemów kontroli trakcji, albo ten do zmiany trybów. No na Boga, naprawdę moim zdaniem można było to zrobić ładniej, estetyczniej. Przestarzała ta dźwignia tutaj do zmiany przełożeń w samej skrzyni biegów. Skrzynia biegów 8-biegowa, ZF-a, ta sama, którą stosuje albo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, albo która jest w wielu BM-kach, także tymi ze znaczkiem M, czyli słynny ZF. W wielu elementach tego auta widać ten brytyjski kunszt i przywiązanie do naprawdę super dobrej jakości materiałów, a z drugiej strony widać też, że część z plastików przyjechała od właściciela, czyli od koncernu Tata z Indii. No i jeszcze tutaj mamy stare systemy multimedialne. W najnowszych Land Roverach i Range Roverach są już te dużo nowsze tutaj, ale jest Apple CarPlay po kablu. Silny! A wiesz, jaka jest najlepsza informacja? Znaczy dla mnie. Że nie jedziesz ze mną tym autem, bo jest tylko dwuosobowe. O, i ma sprzęt grający Meridiana w standardzie. W standardzie jest wersja podstawowa, bo jest też wersja niepodstawowa, która kosztuje 21 000 złotych dodatkowo i ma tutaj 12 głośników. Jeżeli chodzi właśnie o wyposażenie opcjonalne, to owszem, on jest bardzo dobrze wyposażony seryjnie, ale i tak możecie dołożyć mu gratów na około 100 000 złotych. Na przykład 51 000 złotych kosztują tarcze ceramiczno-karbonowe, których tutaj nie mamy. Tylko dokładacie tarcze ceramiczno-karbonowe, lepszy sprzęt Meridiana grający i rachunek macie na 720 000 złotych. Fajnie, nie? Dawno temu Jaguary były tworzone z myślą o ludziach, którzy chodzą w tweedowych marynarkach, palą fajki, troszkę już zalatują naftaliną i dodatkowo sobie lubią siedzieć w ciepłych kapciach przy kominku i popijać whiskacza wieczorami. Natomiast dzisiaj jest już kompletnie inaczej. Jeżdżę nim i wcale nie mam ochoty zapuścić sobie siwej brody, siwych włosów i toczyć się 50 na godzinę. Tu wszystko jest po prostu eleganckie i dosyć współczesne. Poza tym naprawdę jest tutaj sporo miejsca jak na samochód, który ma niespełna 4,5 metra długości, jest bardzo niski oraz dosyć szeroki, ponieważ razem z lusterkami ma ponad 2 metry szerokości. Natomiast zobaczcie, na nogi miejsca mam sporo, nad głową znośnie, no mniej więcej tyle samo co w Suprze. Jedyne na co mogę narzekać to to, że zintegrowany zagłówek tutaj wpija mi się w kark i wyraźnie to czuję. Natomiast mimo, że boczki są niepompowane, tylko stałe, to świetnie trzymają na zakrętach. To samo tyczy się siedziska. Bardzo ładnie jest to uszyte, piękna jest ta pikowana skóra, ta wstawka tutaj taka stalowa, która sugerowałaby wręcz, że można tutaj 4-punktowe pasy przełożyć, ale nie można. Więc sam fotel to idealny kompromis pomiędzy takim komfortowym do codziennej jazdy, a takim, który powinien lepiej trzymać Was na zakrętach. Ta konsola tutaj centralna wystaje tak bardzo, że o ile zazwyczaj walę kolanem gdzieś tutaj w tą obudowę skrzyni biegów, to tutaj walę dosłownie w konsolę centralną właśnie. Na szczęście natomiast jest obita przyjemną, delikatną i mięciutką skórą, więc nic mi z tym kolanem nie będzie. To, czym możecie też być zaskoczeni, jak pierwszy raz się nim przejedziecie, to że w trybie normal jest komfortowy, ma bardzo dobre zawieszenie, które elegancko wybiera wszystkie nierówności i wyboje. Można byłoby się spodziewać, że będzie sztywny i koszmarnie będzie Was męczył podczas jazdy, szczególnie, że ma krótki rozstaw osi, tylko 260 parę centymetrów, ale nic tutaj złego się nie dzieje i nic złego powiedzieć nie można. Ponieważ tu jest naprawdę fatalnej jakości droga. Niektórymi samochodami nie da się tu jechać szybciej niż 50-60 km na godzinę, szczególnie tymi sportowymi, a to zawieszenie tutaj jest ciągle jędrne. Oczywiście to jednocześnie oznacza, że nie będzie tak sztywny jak na przykład Porsche na torze, kiedy trzeba będzie precyzyjniej pokonać zakręt, tylko bardziej się będzie przechylało. No ale to jest cena kompromisu. Ale kiedy oczywiście zapragniecie, żeby jednak posłuchać tej V8 5-litrowej, to sobie to bierzecie tutaj, wtedy wydech z automatu robi się aktywny. Macie tutaj dwa kotki, zmieniacie ich charakter tym przełożeniem. Wchodzicie sobie w tryb normalny i ten kotek jest
potulnym dachowcem, który leży sobie u Was na kolanach, daje się drapać za uszkiem. Jeżeli Wy mu nie zrobicie krzywdy, to on, broń Boże, Wam też nie. Natomiast kiedy ten przycisk przesuniecie sobie tutaj i tu się pojawi komunikat tryb dynamiczny potwierdzony, jak skrzynię biegów weźmiecie sobie w lewo i wtedy tu zamiast D wyświetli się S. I jak zostanie włączona lornetka, czyli aktywny układ wydechowy, wtedy ten sam kotek zachowuje się tak, jakbyście stanęli mu na łapce. Miauczenie zamienia się w darcie. Wyciąga wszystkie pazury i mówi: zaraz ci pokażę. Ma niesamowity dźwięk tego silnika w połączeniu z tym układem wydechowym. Coś, co naprawdę dzisiaj jest bardzo, bardzo rzadko spotykane w seryjnych samochodach. Możecie osiągnąć takie efekty dopiero jak je tuningujecie. Może niektóre AMG potrafią jeszcze tak fajnie pomruczeć i powarczeć, ale to jest specyficzny, charakterystyczny dźwięk tego kompresora tylko i wyłącznie dla Jaguara. Brzmi fenomenalnie. Schowek się otwiera? Otwiera. Raz, 2, 9, 10. 10. Wtedy 9, teraz 10. Czyli pamiętajcie, jak będziecie coś wyjmowali albo chowali do schowka, to nie możecie się mylić, że oj nie to, oj nie tamto. Jednak coś innego miałem włożyć, a coś innego wyjąć. Ależ to jest przeciąg! No przepiękne są te dźwięki. To słyszycie tam wszystko. Nie ma gwizdu turbosprężarki, za to jest wiatr, uderzenia, grzmoty, warczenie, sapanie, dyszenie. O, i to jest niesamowite, widzieliście przy włączonej kontroli trakcji, że pomimo napędu na 4 koła, to zachował charakterystykę taką typową, tylnonapędową. Czujecie to w każdym mocniej pokonywanym zakręcie, że nie wypycha mu przodu pomimo tego mocnego i dosyć ciężkiego silnika V8, tylko że ten tyłeczek jest tam nadsterowny, że on chciałby szybciej uciec i założę się, że na torze mielibyście efekt w postaci tego, że jeździłby po prostu bokami. SS. Dobra, zobaczymy, czy jest procedura startu. O Jezu, jak on się odpycha z tych 4 łap, ja pitole! Nieprawdopodobne! Już 3,9 sekundy na pierwszym pomiarze. Ale słuchajcie, jak on pięknie się odpycha. Nic tutaj nie zrobi, nawet nie szurnie jedna oponka, tylko pyk, bum, jak z katapulty. Ależ ma... 3,9. Powtarzalne. No i jako, że macie tutaj też kompresor, a nie turbosprężarkę, no to jest mniej czuły na zmiany temperatury, czyli jak jest na przykład gorąco i zabierzecie go na tor, to nie będzie puchł tak szybko. 3,8 na mokrym dla odmiany. No co za samochód! Tak, wiem co powiecie, że przecież teraz samochody, które mają po prawie 600 koni mechanicznych, to robią setkę jeszcze szybciej, bo tam 3,5, 3,2, może zdarzy się i nawet taki, który ją zrobi w mniej niż 3 sekundy, na przykład Porsche 911 Turbo S, które robi to w 2,8 sekundy, chociaż jest mocniejsze. Ale wierzcie mi, nawet Turbo S skubany tak nie brzmi i kręci się do 3500 obrotów i naprawdę fenomenalnie jedzie. O, hamulec też jest taki niczego sobie, mimo że nie ceramika. I jeszcze tak brutalnie potrafi zmieniać te biegi w trybie sportowym, że po prostu czujecie łupnia w plecy jak daje. Ależ fajne. Ależ on gada. A! A! I naprawdę świetnie jeździ. Ma wyczuwalny, bardzo responsywny układ kierowniczy. Skręcacie po prostu i czujecie, troszkę za duża jest ta kierownica. Mogłaby być mniejsza, mieć mniejszą średnicę, być taka bardziej go-kartowa. Uwaga, i przeniesienie masy i lewy. Świetnie i nie ma tutaj żadnej, naprawdę nie ma tu kompletnie żadnej podsterowności. Jest tylko i wyłącznie nadsterowność. Zobaczcie.
I ta nadsterowność jest taka wyczuwalna, że potraficie jechać dokładnie na jej granicy, nawet z wyłączonymi systemami kontroli trakcji i stabilizacji. To jest niesamowite. Czujecie po prostu dokładnie moment, w którym ten tył zaczyna się uślizgiwać, delikatnie tylko zdejmujecie nogę z gazu i auto już łapie własny tor jazdy. Jestem zauroczony tym, jak ten samochód jeździ. Pomyślicie, że się podniecam, ale ma to źródło w dwóch rzeczach. Po pierwsze, naprawdę człowiek wsiadając do każdego kolejnego Audi, każdego kolejnego BMW, każdego kolejnego Mercedesa mniej więcej wie, czego może się spodziewać i czego może oczekiwać. Te samochody są już tak podobne do siebie, i Audi do Audi, i Audi do BMW, i BMW do Mercedesa, i Mercedes do Audi, i BMW, że bardzo się do nich przyzwyczailiśmy, przywykliśmy i stały się dla nas czymś normalnym, tak bym powiedział. A ten samochód jest jednym wielkim zaskoczeniem. Jest inny. Jest lekko zwariowany, a jednocześnie w życiu byście nie spodziewali się po Jaguarze, że potrafi tak dobrze, tak precyzyjnie, tak fajnie jeździć i dawać Wam tyle frajdy. Takiej prawdziwej frajdy z jazdy samochodem. Nawet jadę nim teraz, włączę sobie wszystkie tryby komfortowe, wyłączę ten agresywny wydech, jest 140 parę na godzinę i ja się cieszę, że nim jadę. Normalną prędkością, po normalnej drodze. I jeszcze teraz sobie sprawdzę na tej normalnej drodze, ile on mi paliwa spali. O, na 130 sobie wchodzimy. Weźmiemy se... To jest limit? Nie, nie limit. Set. O, set, 126 na godzinę. Oj, nie ma żadnych systemów wsparcia kierowcy chyba. Nie, tu jest jakiś przycisk, żeby w liniach się utrzymywał, tak? No tyle, że nie bardzo chcę. Wibruję wtedy kierownicą, jak przekraczam. Czyli coś, co Citroen C4 robił 20 lat temu. Oj nie. Ale możliwe też, że za to trzeba byłoby dodatkowe pieniądze zapłacić. Ale po co? W Jaguarze F-Type? Przecież właśnie clue polega na tym, żeby go prowadzić własnymi ręcami, żeby go czuć, żeby się przy nim dobrze bawić, żeby się uśmiechać. Naprawdę to jest niesamowite, ale to auto budzi uśmiech na twarzy. Począwszy od tego, jak wygląda, przez to, jak jeździ, jakie jest w środku i jakie robi wrażenie i na Was, jako kierowcy, i na otoczeniu zewnętrznym. Pierdolę jak Kornacki, ale tak jest. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie jest to też taki rasowy, sportowy samochód, jak choćby to wspomniane dzisiaj już 2 razy Porsche 911 Turbo S. De facto nie jest nawet tak sportowy jak wersja 4S tego samego Porsche 911, bo brakuje mu do tego paru elementów, na przykład sztywniejszego zawieszenia, jeszcze lepszego i bardziej komunikatywnego układu kierowniczego. Nie jest też tak precyzyjnie zrobiony pod kątem tego prowadzenia. Ten napęd na 4 koła też nie będzie tutaj aż tak sprawny jak w 911 4S. Ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że w 4S-ie nie będziecie czuli się tak wyjątkowo, ekskluzywnie i arystokratycznie jak tutaj. Reasumując, nie jest to najszybszy sportowy samochód świata, nie jest to najmocniejszy sportowy samochód świata, nie jest to nawet najmniej palący sportowy samochód świata, chociaż średnie teraz to tylko 8,8 litra. Natomiast ma jedną przewagę nad innymi sportowymi samochodami. Jest wyjątkowy, jest inny. A w czasach, kiedy każdy z nas ma taki sam telewizor, taki sam smartfon, tak samo się ubiera i ma bardzo podobny samochód, to ta inność jest naprawdę czymś wyjątkowym i godnym pochwały. Jednocześnie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to gatunek na wymarciu, tak jak, nie wiem, tygrys bengalski. Gatunek zagrożony wyginięciem, w tym wypadku wyginięciem przez normy unijne dotyczące emisji CO2. Dlatego należy się Jaguarowi szacunek choćby za to, że nadal jest gotów produkować takiego wariata. A cena? Dla nienormalnych ludzi, którzy jeżdżą Jaguarami, ona nie gra żadnej roli. Oni też są inni. I chyba ja się do nich teraz zaliczam. I ta zmiana biegów w trybie ręcznym jest niesamowita. Dodajcie gazu i... takie jak warknięcie takiego kota. Takie...